Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Astro Marcin. Dzisiaj będę chciał Wam opowiedzieć, jaki zakupiłem teleskop. Brałem pod uwagę 3 teleskopy apochromatyczne, które mają aperturę około 80 mm, bo akurat patrząc na te teleskopy, które posiadam, no to akurat można powiedzieć takiego mi brakowało. Dlaczego takiego? Dlatego, bo wiadomo, przy teleskopach różne są kadry. Jedne mają większe kadry, drugie mają mniejsze kadry i jak to się mówi, nie ma uniwersalnego teleskopu. Niektóre mgławice są większe, inne mniejsze i albo robimy mozaikę, albo po prostu uda nam się jednym teleskopem cały kadr złapać. Pod uwagę brałem 3 teleskopy. Czym się sugerowałem? Podstawa to była cena, a druga taka ważna wytyczna to była dostępność danego teleskopu. I teraz tak, w sumie głównie szukałem nowego teleskopu, ale też używanego. I pod uwagę w sumie były 3. Pierwszy, na jaki zwracam uwagę, no to był teleskop od firmy Skywatcher, Esprite 80ED. Niestety tutaj okazało się, że ten teleskop jest ciężko dostępny, no ale wiadomo, no, czasami trzeba troszeczkę na niego poczekać i dałoby się go kupić. Oczywiście przy tym teleskopie trzeba by kupić też korektor. Korektor i tylko korektor, dlatego, bo do tego teleskopu nie ma reduktora i tutaj jeśli on ma aperturę 80 mm, a ogniskową 400 mm, no to daje nam to światłosiłę na poziomie f5 i tutaj nie da się tego zmienić. No chyba że można kombinować też z reduktorami z innych firm, no ale z tego co słyszałem, to tutaj no nie za ciekawie to wychodzi. Esprite 80ED jest to teleskop z 3 soczewkami i no, z tego co słyszałem, bardzo ładne zdjęcia z tego teleskopu wychodzą i tutaj naprawdę, no można powiedzieć, jest to taka, powiedzmy, górna półka już, jeśli chodzi o tego typu teleskopy. Drugi teleskop, jaki brałem pod uwagę, był to od Williama Optica RedCat 71. Jest to teleskop z 4 soczewkami i on ma aperturę 71 mm, a ogniskową 350, co daje nam światłosiłę na poziomie 4,9. Z tym, że i tutaj miałem możliwość kupić ten teleskop używany. Cena tego teleskopu używanego, tutaj pozwolicie, że będę ze ściągi korzystał, to była 4400 zł i nowy kosztuje 8500, czyli no jest dosyć duża różnica. Trzeci teleskop, jaki brałem pod uwagę, to był Sharpstar, albo inaczej mówiąc TS Optical, czy tam TS Optic 76 EDPH. I on ma aperturę 76 mm, ogniskową, tutaj już od razu powiem z korektorem, to jest 342 mm, bo do tego teleskopu można kupić właśnie korektor z reduktorem i daje on światłosiłę na poziomie 4,5, czyli można powiedzieć, że jest to najjaśniejszy teleskop z tych 3. Ten teleskop też udało mi się znaleźć używany, w bardzo dobrym stanie i cena tego teleskopu wynosiła 3150 zł, a nowy kosztuje 6300, czyli też jest dosyć duża różnica. No dobra, to tutaj mamy takie wstępne dane. Jeśli będziecie chcieli troszeczkę więcej właśnie informacji na temat tych teleskopów, no to dam Wam linki w opisie. Możecie śmiało wchodzić i wszystko tam się dowiedzieć na temat tych teleskopów. A teraz, jeśli pozwolicie, to tutaj krótka wycieczka będzie po teleskop, bo po teleskop jechałem 200 km, zajęło mi to mniej więcej 2 godziny w jedną stronę. Troszkę sobie tam z właścicielem pogadałem, porozmawiałem.
bardzo sympatyczny pan, ale dobra, tutaj krótka taka wzmianka, krótki taki przerywnik. To już mniej więcej będziecie wiedzieli, że Esprite odpadł, no bo tutaj, tak jak mówiłem, cena robi swoje też. Ogólnie wyjechałem już od pana, od którego Svena, pan miał na imię Sven. Zadowolony jestem, ładnie ten sprzęt wygląda, kartonik fajny, teleskop widać, że zadbany, 2 lata już ma, nie 3, bo to 2022. Co mogę jeszcze powiedzieć? No sobie pogadaliśmy na temat obróbki, na temat w ogóle miejscówki, którą ma, bo można powiedzieć, że w takiej dzikiej głuszy ma działeczkę, na którą przyjeżdża. Niestety dużo drzew jest dookoła, ale ma bardzo fajny widok na południe. No i foci sobie tutaj, posiadając HEQ 5, nie przepraszam, EQ 6 i ma też TS-a 107 bodajże. Powymienialiśmy się kontaktami, będziemy tam cały czas na łączach. Ja mu tam zaproponowałem pomoc w postaci wysłania mu kilku staków, żeby miał do obróbki. No i będziemy się tam jeszcze swoimi informacjami wymieniać. Bardzo sympatyczny, starszy pan. Teraz czeka mnie prawie 200 km dojazdu do domu i przy dobrych wiatrach za 2-3 dni będą pierwsze testy tego zestawu. To w niedalekiej przyszłości pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. Oczywiście, jak to często bywa, rzeczywistość wszystko skorygowała i z kilku dni tak naprawdę zrobiło się chyba z 2 miesiące. Można powiedzieć, że tak jak kupiłem ten teleskop, to przywiozłem do domu, odłożyłem go i praktycznie w ogóle go nawet nie otwierałem, nie miałem możliwości przetestować. A dlaczego? A dlatego, bo tak jak zauważyliście w moim wcześniejszym filmie, pozbyłem się 2 montaży i przez taki, powiedzmy, dosyć długi okres czasu nie miałem żadnego montaża, aby móc na nim zamontować teleskop. A z drugiej strony, no akurat też jakiegoś wielkiego bólu nie było, bo w tym czasie praktycznie w ogóle nie było pogody. Cały czas albo pochmurno, albo wieje, albo deszcz pada i no wiadomo, pogoda jest taka jaka jest. No ale dobra, jaki teleskop kupiłem? Tak jak Wam mówiłem, dobrze wiecie, że ze Sprite'a zrezygnowałem. Ale dlaczego z niego zrezygnowałem? Zrezygnowałem z niego dlatego, bo okazało się, że praktycznie ten teleskop u mnie jest w ogóle niedostępny. A jeśli nawet mógłbym go nabyć, no to problem był też z korektorem. No i teraz perspektywa wydania iluś tam tysięcy złotych tylko po to, żeby, nie wiem, teleskop leżał, a nie mieć korektora, no to dla mnie w ogóle mijało się z celem. Tym bardziej, że kiedyś już miałem sytuację taką, że jakiś czas temu kupiłem lunetę guidingową. To jest bodajże ten Evoque Wide, też od Skywatchera 50ED. Niektórzy przez tego Evoque Wide'a normalnie fotografują niebo, czy tam obiekty głębokiego nieba, ale dla mnie to, moim zdaniem, jest to bardziej luneta guidingowa. Taka, powiedzmy, lepsza. I chciałem do tego dokupić sobie korektor od Starizony. No i sytuacja była taka, że oczywiście kupiłem, ale tak naprawdę okazało się, że jego nie było na stanie. Powiedzieli mi, że do miesiąca czasu dostanę. No oczywiście skończyło się na tym, że minął 1 miesiąc, nie było, minął 2 miesiąc, nie było, minął 3 miesiąc, też nie było. No i niestety już nie wytrzymałem i napisałem do sklepu, żeby mi pieniądze oddali i tak się skończyło to. Dlatego tutaj to też tak właśnie mam
trochę złe wspomnienia z takim kupowaniem i czekaniem na sprzęt albo kupowaniem połowy, a druga połowa też nie wiadomo kiedy przyjdzie. Dlatego z Esprite'a zrezygnowałem. Mimo że można powiedzieć, był to najlepszy sprzęt z tych trzech. Red Cata też nie kupiłem, dlatego, bo tutaj są te opinie właśnie różne i poza tym jest problem z zamontowaniem EAF-a. Tam trzeba dokupywać różne tam elementy i też kombinować, tak jak nie wiem, czy zauważyliście na moim filmie z Ascarem 180 Pro. To też już tam przykombinowałem trochę, żeby tam EAF-a zamontować. Jak ktoś chce, to serdecznie zapraszam. Można też te filmiki o tym Ascarze obejrzeć. Moim zdaniem bardzo fajny sprzęt. I zdecydowałem właśnie kupić tego Sharpstara. Jak ten Sharpstar wygląda? A no tak, dostałem taki właśnie kuferek fajny. Jest to oczywiście, nie jest to oryginalny kufer. Napis NASA oczywiście tutaj jest ładna tabliczka, bardzo fajna, taka Sharpstar. Tak więc no, widać porządnie sprzęt wygląda, przynajmniej opakowanie. Bardzo fajna skrzyneczka. No i tutaj jest teleskop, proszę bardzo. O, tak on wygląda. Sharpstar 76 EDPH. Od razu jest on z zamontowanym właśnie korektorem. Korektor oczywiście razem z reduktorem. No i powiem szczerze, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Opinie są dobre. Myślę, że w następnym filmie pokażę Wam, jak zamontowałem go na montaż, który kupiłem. Też tutaj możecie też obejrzeć filmik o montażu, który zakupiłem. A kupiłem Wave'a 150. I co jeszcze w sumie? No w sumie na razie tyle. Pierwsze testy będą, nie wiem, dzisiaj to widzę, że pogody nie ma, tak więc też raczej nie. Ale myślę, że może w ciągu tygodnia coś mi się uda właśnie przynajmniej zmontować sprzęt, założyć i jakieś pierwsze testy. Wiadomo, będzie trzeba tutaj wszystko jeszcze podogrywać, tak żeby to miało ręce i nogi, bo tutaj trzeba tak poustawiać, żeby gwiazdy były w punkt, a nie jakieś pojechane po rogach, czyli tak zwany ten back focus będzie trzeba ustawiać. No to co? Na dziś myślę, że tyle. Serdecznie zapraszam na inne filmiki też. Jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam też do subskrypcji. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!